dobry dzisiaj. Zobaczymy, jakie przygody dzisiejszy dzień przyniesie. Wczoraj było tak, no nie dość, że pogoda zaskakiwała, to jeszcze przygody z motocyklem, ale nie było jakiejś wielkiej tragedii. Dzisiaj mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko. Zrobimy sporą część tetu. Cały tet, który jeszcze mam do pokonania, ma niecałe 2000 km, więc nie wiem, czy się to całe uda zrobić, nie wiem, czy zdążę. Na pewno będę chciał, tak jak wspominałem, jeszcze uderzyć na Belgrad i gdzieś się tam poprzechadzać. Zobaczymy. No i wyjeżdżam. Powiem wam, że lubię takie kempingi przed sezonem bądź po sezonie. A tu Jimniak, syna właściciela. Lubię takie kempingi, bo są puste i wydaje się, tak jakby były one zrobione po prostu dla ciebie. Kempingi są spoko, zawsze się czuję na nich bezpiecznie, nie boję się rzeczy zostawić, a nie zawsze, na przykład w takim terenie jak teraz jestem, nie zawsze jest możliwość w ogóle znaleźć coś na dziko, a też spanie gdzieś w jakichś krzakach, nie wiadomo gdzie, to też nie jest jakaś super frajda. A na kempingu jest bardzo spoko. Internet, piwko, prysznice. Co innego w sezonie, no to wtedy jest problem, bo jest zawalone i wtedy unikam szerokim krokiem jakichkolwiek kempingów. Powiem wam, że teren się już zmienia. Zaczęło być faktycznie bardzo fajnie górzyście. Idę sobie kupić jakiegoś owoca. One banana? Jeden banan. Jeden banan, jeden sok będzie. I jeden sok. Dziękuję. Thank you. Fala. Cześć. Ale masz kicurka. Hello Kitty. No cześć. No dobra, soczek jest. Bananek jest, zaraz go gdzieś zjemy. Także tak jak mówiłem, tereny się zaczynają robić górzyste, zaczyna być fajnie. Ta północ to nie zachwyca Serbii, ponieważ jest płasko, ale tutaj już nawet sama jazda po mieście jest ciekawa. Bye. Idealne miejsce na spożycie posiłku. Nieprawdaż? Nie na wszystkich stacjach się da doładować kartę SIM. Na tym Nisie akurat się da. Więc właśnie doładowałem sobie za 200 dinarów. Karta kosztowała 400, czyli łącznie to jest 600. I mam 23 giga internetu. Za 200 dinarów tam mogę jakieś rozmowy, SMS-y. I jest to ważne przez 10 dni od momentu aktywacji. Czyli tak naprawdę można zrobić z tego 13 dni ważności karty i internetu. Nawet jak się tu przyjedzie na 2 tygodnie, to taką kartę można sobie za 600 wziąć. No i powoli już się zaczynają piękne widoczki. Dzisiejszym celem jest Park Narodowy Tara. Gdzieś tam dojadę, zobaczymy jak tam z noclegami. Jest
dużo wilków, niedźwiedzi i w ogóle w okolicach parku to raczej ciężko się rozbić na dziko, ale zobaczymy, jak to wygląda. W ogóle tutaj Serbia to już zaczyna być taki raj dla motocyklistów, o którym ja nawet nie wiedziałem. Nawet nie chodzi o terenową jazdę, tylko taką właśnie asfaltową. To widoki tutaj całkiem fajne i jest teren bardzo górzysty, więc przyjemnie się jeździ. Nie jest płasko. Jako taka wycieczka krajoznawcza też Serbia, myślę, że fajny kierunek. Szkoda, że ten Peugeotik tu jest. I już go nie ma. W takiej knajpce siedzimy teraz, śniadanko, takie coś i dostałem ich lokalny, jak to w każdym kraju na południu, lokalne mleko. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemów. A to wygląda smakowicie. A ja wcinam i lecimy na teta. No nie powiedziałem, to jest taki omlet z serem w chlebie. Ichniejszym. Całkiem spoko. Pojedzone. Bardzo fajne miejsce tutaj. Ma takie niezabudowane ściany. Lubię takie miejsca, szczególnie jak pada deszcz. To jest klimatycznie. A teraz wlatujemy już na trasę teta. Aha, Jezus. Tym jedzeniem chciałem wziąć coś małego. Właśnie wziąłem niby jakieś tam śniadanie, ale jest to tak sycące, że masakra. Ależ tu jest żyzna gleba. Mimo że powinno to być wszystko wysuszone, to jest, kurczę, taka mięciutka, że ciężko dodawać gazu. Tutaj bez kostek to powodzenia. Takie drogi to lubię. Trzeba tu uważać, bo przed chwilą tam, gdzie byłem, był duży ruch na kładach. O, kamyczki. To lubię. Tak, moi drodzy, wygląda Serbia. A im dalej na południe, tym większe góry.
O proszę, jakie fajne miejsce. Na nocleg. Wjazdy są spoko, ale zjazdy są mniej spoko. Patrzcie tam, jakie ujeby. No tego się nie będzie dało przejechać. Na szczęście ktoś zrobił ścieżkę obok. Natomiast jak wszyscy tym jechali, o kurde, nie wiem, czy się tam chce pchać. Fucker. No i stało się. Taka głęboka dziura, że nie szło tego opanować. Chciałem podziękować GoPro za zrobienie najgorszej action kamery, jakiej się dało, która co chwilę się wyłącza, zacina i nie nagrywa. W każdym razie motocykl wyciągnięty. Najgorsze jest to, że cała ta torba leżała w kałuży wewnątrz. Leżała dość długo, więc podejrzewam, że mogło się przez tą szparkę coś tam do środka nalać. Zobaczymy potem. Kurde, gość tu na rowerze posuwa. Ten to ma siłę. Po tych kamieniach na rowerze to chyba nic przyjemnego. Nie zjadę. Dole. Ja cię. Nie no, to jest chyba jakaś porażka. Jak tu jest stromo. Bym nie musiał wracać, bo stąd na pewno nie zjadę. O Chryste, ja pierdolę. Ale ogień. Ah! Yeah! Fuck yeah! Ha! Ani cienia wątpliwości nie miałem. O jacie. Hello Serbia. Tak wygląda Serbia w tej części, gdzie teraz jestem. Wszystkie te pagórki, co widzicie, są
pełne dróg takich offroadowo, dirt roadowych. Nawet jak nie ma drogi, to widać, że jakieś ślady są jeepów, więc wszystko to tutaj jest jakby przejezdne. To jest po prostu kosmos jakiś. Tam w oddali widać już trochę wyższe góry, tam się będziemy kierować trochę taką pętelką. Nie wiem, gdzie dzisiaj dojadę, ale tu już widziałem po prostu dziesiątki fajnych miejsc, na przykład to, no nic, tylko rozbić sobie namiot i oglądać ten widok o zachodzie słońca, chociaż zachód będzie tam, o, gdzieś tam, ale wschód tutaj byłby niezły. Umoczyłem przed chwilą pojazd, wpieprzyłem się do takiej wielkiej kałuży. Cały motocykl leżał w tej kałuży. Na szczęście udało mi się go tam jakoś wyciągnąć z tego, ale tu wszystko jest uwalone. To wszystko leżało zanurzone w kałuży. Zobaczymy. To wygląda jakby się tam dostało to błoto, ale nie chcę tego otwierać nawet, nie chcę widzieć. Po tej stronie jest chyba koc, więc jak coś to koc będzie do mycia. Tak wygląda udupcony cały. No jest tu ciężko, kurde, teraz te podjazdy. Jestem teraz na jakimś szczycie. Tak jak widzicie po tej wysokości, to jestem najwyżej. O, jedyne co jest na poziomie mniej więcej to tamte dwie góry. No może jeszcze tamta. No i wyjazd tutaj to była męczarnia. W sensie zawsze jest problem na takich podjazdach, jak się nie zna w ogóle terenu. No bo nie wiadomo, co będzie za zakrętem, może będą jeszcze większe kamulce albo jakieś błoto. Na takiej trasie się nie da zawrócić. Znaczy da się, ale to jest bardzo ciężkie i męczące, a sam zjazd jest jeszcze gorszy niż wyjazd, więc no trzeba manetę do oporu i cisnąć. No i wyjechałem tu. Trochę się zmachałem. Chwilę sobie odpocznę i lecę dalej. Słyszę, że coś tam siłuje się i wyjeżdża tu. Idziemy zobaczyć. A, już widzę. Jedzie jeepek. Widzicie go tam? Taka kropeczka malutka jedzie. Poczekam się tu na niego. Trochę mu zejdzie, zanim tu wyjedzie. Spróbuję go nagrać, jak po tych kamulcach wyjeżdża. Chyba że się wycwani i pojedzie jakąś drogą inną, której ja nie znam. Ale brzmi to, jakby miał tutaj wyjechać. Dobranoc. Hi. Oh, that was not a good idea. I'm from Poland. How are you? Zdrowie. Ja z Polski. Polonia. Nice terrain. Jest. Ciao. Ciao. Chłopaki wyjechali pod bardziej stromo, ale po trawie. No ci to mieli lekko. Chyba mi będą kolejne. Będą kolejne mi robić na trasie. Zobaczmy, co na znaku jest. Malien. Mały Himalajan. To była ścieżka rowerowa. 10 km. To powodzenia na rowerze tam.
Hi guys. Hi. Is there any place to get water somewhere here? No. Tak się robi. Hi. Hi. How you doing? I'm going here. Here. Is there any shop here so I can buy water? Somewhere here? Sačka da vidim da ga navati. A gdje treba dođe? On treba da dođe na taru, izgleda. Na taru? Nije, gdje vodi ova crvena. Bože. Stani ovdje sad. Pita, znaš šta pita, ima li gdje prodavnice kupi vode? Da, Divčibare. Daj nam dam vody čovjeku. Nie, spoko. Jeszcze trochę mam, ale trochę. Only here. Here, You can okay. buy water. Okay, thank you. Si prošao? Ovdje je ništa. Ovdje ne uprede samo. Hi. How do you call this place? Maljen. Maljen. Malien. Okay. Very nice place. Nice roads. Where are you from? From Poland. And first time in Serbia. First time. Yes, very good. People are good. Views are great. Everything is perfect. Okay. Have a good day. See you. What's that? Oh, nice, thank you. It's our product. Oh, your product. Nice. Chupa Chup is also your product. Thank you. Only start. Energy. Energy. Good. Takiego batanka dostałem. Very good. Very good. Oh, for me? Yes, yes. I don't have cash. Don't need. Yes, thank you. No, będzie pokaz. He's going up. He's going up. Yes. Where are you going? Tara National Park. Yes, it's far. You think I can get there today or tomorrow? Maybe today? Okay. O, koniec. Nie, pojechał.
super. Załapałem się na wodę, więc nie muszę szukać sklepu. Mogę jechać cały czas offroadem. Lizeczka dostałem szczela. Szczelającego. Jak się fajnie bawią. Pięknie to wygląda. Natomiast tam są takie urypy, że nie przejadę. Objadę sobie to dookoła. Zobaczymy, jak to wygląda. Kurde, boli serce po tych kwiatuszkach jechać. Ale musiałem taki objazd zrobić. Kurde. Ja niby w dół mam jechać. Ale tam nawet to nie jest droga przecież. Są żarty jakieś. Zobaczymy, czy jest jakiś objazd tu w ogóle. Nie ma, muszę jechać tamtędy. O, uwaga. Fuck. Nie no, nie ma tragedii. Jest gicior. No wcześniej było strasznie. Gdzie jest ścieżka? Chyba tu w prawo. No tam jest uryb straszny. Ja pierdzielę, coraz gorzej się tu robi w terenie. Było na tyle. Tam są takie kolejne, że nie ma szans nawet. Teraz najgorsze będzie zawrócić tu. Co będzie bardzo mało możliwe. Cicho. Muszę pomyśleć. Muszę zjechać z 7 metrów. Ale po obu stronach mam kolejny. Wjadę do lewej kolejny i zjadę kolejną. Pierwszy bieg i popuszczamy sprzęgło. Lekko kierownica w lewo. Sprzęgłem hamujemy. Musimy się wdupić do lewej, na lewą stronę. Do lewej kolejny. Innej opcji nie ma. Bo nie sięgam ziemią. Nie sięgam. Dobra. Teraz trzeba wycofać. I tam koło tego, tam gdzie jest trochę miejsca, spróbujemy nawrócić. Najgorsze jest to, że tu nie ma żadnej alternatywnej drogi. I tu muszę teraz nawrócić. Dawaj, kurde, masz grawitację. Dobra, teraz się powinno dać już nawrócić.
Easy. Takich rzeczy mi nie rób. Dobra. Dobra, zjedźmy na dół i pomyślimy, co tu można zrobić. Dobra. No popatrzcie, tu przecież jak się wpadnie, to już się nie wydostaniesz z tego. Trzeba wyjechać tędy. Oj. Tu będzie ciężko wejść na ten pas. Ale wyorali chłopaki. A tu? Może tam bym się jakoś wyspinał. Czyli musiałbym dostać się tu. Dostać się w tą kolejną najprawdopodobniej. Tam jakoś spróbować wywalczyć wejście. A tutaj z kolei tam jest ciężko. Ale tędy nawet by można. Nawet od biedy tą kolejną. Albo tamtędy. Dobra, coś zrobimy. Dobra tam. Jadę na skróty. Pojadę tą kolejną. Patrzcie, gdzie mam nogę. Tu się muszę dostać do lewej kolejny. Muszę wyskoczyć ładnie. Cyk. No i jesteśmy uratowani. O ja cię pierunie. Mówisz, że na siłkę chodzisz, co? Że cardio robisz? Że interwały jakieś tam? Dawaj ze mną na teta lepiej. Zobaczysz, co to wysiłek całodniowy. Taki widok cieszy, bo to znaczy, że już nie będzie ujebów i będzie można spokojnie jechać. Kurde, jakie tu fajne domki, no. Ale zmiana terenu nagle. Teraz pora na leśne klimaty.
Leśno-bagniste oczywiście. Pięknie jest. Kurde, super się tu jeździ. Ten w ogóle zapach błota, jaki tutaj jest, jakkolwiek to brzmi, jest piękny. Czuć takie wapno. Nie tak jak gnój, tak jak u nas, tylko tutaj naprawdę wszystko jest super. Trochę już zamęczony, ale jedziemy dalej, póki nie będzie ciemno pewnie. Ale uznałem, że dzisiaj naprawdę, jak już będzie jakieś kolejne fajne miejsce na nocleg dziki, to po prostu stawiam namiot, nawet jeśli by to miało być za pół godziny, rozkładam i chilluję na zachodzie słońca. Trzymajcie kciuki, że to się uda. Pewnie będę jeszcze w nocy jechał jak zawsze. Tak wygląda motocykl z tyłu. Więc nawet jak jakieś fotopułapki są. Nie no, żartuję, to nie jest Polska. Tutaj można po tych trasach jeździć. Wszystko tutaj jest full legalnie. Motorek, kurczę, sztos. Naprawdę pod takie tereny wyjeżdżałem dzisiaj, że no na starej tenerce to by był problem. Chłopaki, których spotkałem, też bardzo w porządku. Dali mi wodę. Pytałem się, gdzie jest sklep, ale powiedzieli, że... Znaczy no pokazali mi na mapie, gdzie jest sklep. Zaproponowali mi wodę, odmówiłem, ale i tak mi ją dali. Dali chupa chupsa, więc naprawdę spoko ziomale. No i zapachy tu są naprawdę piękne. Czuć wiosnę, że wszystko kwitnie. Te kamienie, też wapno, które tu jest przy wodzie. Bardzo duży bukiet super zapachów. I to jest coś, co uwielbiam na motocyklu, że doświadcza się tak w pełni miejsca, gdzie się jest, bo i się widzi, nie jest się zabudowanym tak jak w samochodzie, nie jest się w jakiejś skrzynce, czuć zapachy, widać kolory, po prostu pełen bukiet doświadczeń. To mi się najbardziej w motocyklach, w podróżach motocyklowych podoba. Ale nie podoba mi się ta niewygoda, która potrafi męczyć. Wiecie, no, w jakimś tam 4x4 pojeździe można sobie włożyć wszystko, fajnie zapakować do bagażnika. Potrzebujesz coś wyciągnąć, wszystko ładnie, elegancko, nawet ładnie odstawione. A tu jednak nawet wyciąganie jakiegoś aparatu, czy czegoś do picia, czy czegoś do jedzenia, to jest cały czas jakiś taki wysiłek. Nie mówię, że to jest niefajne, bo to jest przygoda, to jest część tego wszystkiego. Natomiast no, na koniec dnia czuć, że się dużo rzeczy robiło. Mimo że się to tak nie wydaje, zawsze jakieś wyciąganie rzeczy, czy wkładanie, zawsze te skórki mam takie tu porozwalane. Co chwilę mi się krew z tych palców leje, co chwilę gdzieś pocięte, te odgniaty i to tak potem jak wracam do domu, to mam ręce tak jakbym kogoś zamordował. No ale to jest spoko. Ważne, żeby się zaszczepić na tężca. Jak się zaszczepicie na tężca, to mogą krwawić wszystkie kończyny i możecie je nawet maczać w takiej wodzie, do czego nie zachęcam, ale na tężce warto się zaszczepić. No i też na wściekliznę. Jak już mówimy o szczepieniach, to warto się na wściekliznę zaszczepić, bo tu jeszcze nie spotkałem w Serbii, ale jak jeździliśmy chyba najwięcej w Rumunii było takich dzikich psów, trochę też w Turcji. No jak taki piesek dziabnie, no to potem może być problem. Dobrze jest mieć tą serię szczepień, żeby później nie musieć, bo to jest jakoś tak, że robi się pierwsze szczepienie, potem jakoś po 3 tygodniach chyba drugie. Nie chcę teraz nazmyślać, ale jest jakaś tam seria tych szczepień i ta odporność na wściekliznę tak wzrasta, że po jednym szczepieniu tam się ma 60% powiedzmy tej odporności, w takim dużym uproszczeniu, i potem każda dawka, tam kolejna jest dopiero po roku i one tak przybliżają do tych 90 paru procent odporności, ale i tak w momencie na przykład ugryzienia przez jakieś zwierzę zarażone wścieklizną i tak trzeba wykonać kolejne te szczepienia, tylko że wtedy jak się jest zaszczepionym, to nie ma ich tak dużo naraz, bo tam jest chyba, nie wiem, z 10
dzień po dniu jakieś takie przerąbane, no to już nie ma czegoś takiego i jest większy zapas czasu, żeby dostać jakby te kolejne dawki, więc nie jest, jak się zaszczepi, to nie jest tak, że trzeba od razu do szpitala lecieć. Oczywiście tak jest najlepiej, ale można spokojnie to zrobić, nie trzeba jakoś się mega spieszyć. No taki poradnik szczepieniowy wyszedł. No ale tak, jak się podróżuje, to szczepienia są bardzo istotne, szczególnie jak się gdzieś do tropikalnych krajów jeździ, no to wiadomo, tam jest masa szczepień, które trzeba przyjąć. I jest to ważne i nie można tego bagatelizować. Pan, którego widzicie, holuje młodego na kładzie. Młodemu się chyba paliwo skończyło. A pytałem gościa, czy to jest prywatna posesja. Powiedział, że tak, ale nie jego. Ale pytałem się, czy będzie problem, jak sobie szator tu postawię. W ogóle super, że z nimi się da po polsku dogadać bardziej niż po angielsku. Mówi, że nie ma problemu. Użyjcie sobie, siedźcie, bawcie się. Także tutaj dzisiaj rozbijam obóz. Piękny widok będzie na zachód słońca. Coś niesamowitego. Wschód będzie z drugiej strony, ale podejrzewam, że uda mi się wcześniej wstać. Podjadę tam na wschód. Widok jest cool. Czasu nie ma dużo. Chciałbym jeszcze nazbierać jakiegoś drewna, żeby sobie tu fajne ognisko odpalić. Cholera, że nie mam tego statywu. W sensie mam, ale ten Joby do niczego mi się teraz nie nada bez głowicy, więc nie nagram jakoś super tego, ale będziemy tutaj rozbijać obóz i spróbuję jakieś mini ognisko zrobić. Trochę się much zleciało, ale może dym je odgoni. Tu zobaczymy w ogóle, jak tam wodoszczelność. Się trochę syfu z tego sypie. Ale podejrzewam, że tam błota się nalało. Cyk. 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 Wygląda ładnie, ale jest chłodno. Całkiem fajne są te buty. Długo u mnie leżały i ich nie używałem. Ale problem nie był w butach tak naprawdę, tylko w footpegach. I teraz jak mam te pivot pegi, to te buty bardzo fajnie działają, bo nie muszę wyginać nóg w dziwaczny sposób. One są dość wysokie, więc to jest zmiana biegów, a co dopiero jeszcze wyczucie hamulca sprawiały problemy. Natomiast z pivot pegami te buty bardzo fajnie działają, a z tymi butami jeszcze lepiej działają te stabilizatory. I to jest jedyny sposób, żeby je w ogóle używać, to jest właśnie do takich wysokich butów, bo do niższych butów to się nie nadaje, bo one zjeżdżają, potem jest problem. Fajnie. Cool. Moje portki ADV plus Redline. Super się spisały. Teraz je chowamy do spodni. Ubieramy wygodne buty. I zaraz można działać. Teraz to można działać. Stopy lekko wilgotne, ale za ciepłe skarpetki mam. Przydałoby się pranie już też zrobić.
dmuchanko, nie jakieś tam pompki automatyczne, tylko płuca. Ćwiczyć. Zobaczmy jak tam reszta frontów. Ciuchy czyste, to dobrze. Brudne ciuchy też czyste. To co było z wierzchu, tak myślałem. Trochę błota się dostało. Ale to nie jest duży problem. Gaz nie widzi. Lampka. Będzie dobrze. Nie chcę tego z tej strony otwierać, bo no zresztą bardziej się to nie odwróci. Że jedzie jakiś traktor. No tak jak myślałem, trochę się zbrudziło. Się tędy wlało, jak to było pod wodą cały czas. Co tam jeszcze jest? To musi wyschnąć. Tu jest pompka. Jeszcze cała mokra. Zobaczymy co z tym się da zrobić. Gdzieś to pewnie na jakimś następnym kampingu umyję. Słyszę, że jakieś traktory jeżdżą. Nie wiem czy to ten gość, z którym gadałem, czy jakiś inny. Zobaczymy jakie jeszcze tutaj interakcje nawiążemy dzisiaj. No i tak to się żyje właśnie, nie? Taki widoczek. I ja. No i za chwilę będzie jeszcze mnóstwo robaków. W ogóle to jest tutaj tak cicho, że oprócz śpiewów ptaków to tu nic nie słychać. Kompletna, no teraz jakiś samolot akurat leci, ale tak to normalnie to tu jest super cicho na tyle, że aż zacząłem słyszeć taki dźwięk bzyczenia czegoś elektronicznego i dotarło do mnie, że w momencie jak robiłem zdjęcia, łapałem fokus, jak się do połowy naciśnie, to aparat wydaje taki super cichutki dźwięk, takiego bzzz. Nigdy tego wcześniej nie słyszałem. A tu jest tak cicho, że można takie rzeczy nawet wyłapać. Namiocik już gotowy, wszystko przygotowane. Robaczki się zbierają w środku. Ja mam jakąś taką chorą paranoję i z reguły tych linek nie wpinam, no bo to się przydaje jak gdzieś tam mega wieje, żeby trzymać ten namiot. Natomiast no ja zawsze mam jeszcze takie coś w głowie, że w razie jakby ktoś się tu kręcił, to może zahaczy o to i mnie obudzi zanim mnie zadźga, czy coś takiego. Jakaś taka paranoja. Ale no, mam taki wieczny alert. Może dobrze, może źle. Na pewno nie jest to chillujące. No dobra. Trzeba by teraz trochę tutaj tych patyków pozbierać, przygotować ognisko. Jeszcze jest trochę do zachodu. No i popstrykałem trochę zdjęć i mam nadzieję, że zdążę sobie pochillować przy zachodzie. Jakieś patyki tu są. Ała, ten jest z gwoździami. Kamienie jak się nagrzeją, to będą fajnie w nocy grzały. Takie malutkie ognisko sobie zrobimy, nic wielkiego, żeby tu nie sprowadzać nieznajomych. Wiecie co by było idealne? Nie mieć ograniczenia czasowego, żeby sobie można takie
chillouty zrobić częściej. Patrzcie, jaki widok z namiotu. Czyż to nie jest piękne? Tak powinna tenerka wyglądać. Cała brudna. Tablic się nie da przeczytać. Jutro powinniśmy się zbliżyć do Parku Narodowego Tara. Tam powinny być też bardzo ciekawe widoki. Patrzyłem wstępnie na mapę, ale nie ma tam jakichś tam specjalnie kempingów. Nie żebym wolał kemping, ale będę musiał coś wymyślić, żeby naładować powerbanki, bo już mi się to powoli rozładowuje. A kolejna rzecz, która mi nie działa, to dodatkowe ładowanie SAE, które sobie zamontowałem kiedyś z tyłu. Bardzo fajnie ono działało, bo podłączałem sobie powerbanka w trakcie jazdy i przez cały dzień się naładował i było git. Natomiast teraz tam nie ma żadnego nie daje to prądu, a nie mam tu miernika, żeby tam szukać o co z tym chodzi. Bezpiecznik jest cały, więc nie wiem o co chodzi. No ale trudno, coś wymyślimy. Z reguły mam taką zasadę, że 2 dni na dziko, 1 dzień na kampie, żeby się umyć, naładować baterię i też noclegowanie na kempingach ma swoje wady i zalety. Ja jak jeżdżę, to z reguły w sezonie staram się w ogóle unikać jakichkolwiek kempingów. Natomiast tak jak teraz jeżdżę przed czy po sezonie, to jest bardzo fajnie na kempingach, ponieważ są one całkowicie puste, ewentualnie tam jest na przykład 1-2 osoby, czy jakaś jedna rodzina. No i całe pole kempingowe po prostu jest dla Ciebie na wyłączność, więc to mi się bardzo podoba. A na kempingach też w ogóle z plusów jest to, że poznaje się fajnych ludzi, którzy też podróżują, też mają podobny styl życia i bardzo dużo fajnych ludzi poznałem, więc jeśli jeżdżę sam, to lubię na kempingach się pojawić, żeby dać szansę poznać jakieś osoby. Jak się jeździ we dwójkę albo nawet większą grupą, no to pola namiotowe no też raczej wchodzą, ale na dziko jest ciekawie, jak się jest grupą. Fajne się obozy po prostu gdzieś tam buduje. Jeden zbiera drewno, robi ogień, drugi jedzenie, czy tam stawia namioty czy coś i jak jest taki podział obowiązków, to wszystko fajnie śmiga. Chociaż na polach kempingowych też, na przykład byliśmy w Turcji 2 lata temu. Chyba to już było 2 lata temu. No i tam w Turcji co prawda byliśmy jakoś czerwiec, chyba w czerwcu i odwiedziliśmy parę miejsc i naprawdę nie było w ogóle turystów. Było bardzo mało i nieraz się zdarzało, że było jakieś pole namiotowe i po prostu calutkie dla nas się pytaliśmy na przykład, czy jest czynne, czy jest otwarte. Gościu mówi, że tak, jak najbardziej, ale no muszę to wypikać przez pandemię. Ludzie nie podróżowali tak jak kiedyś, no i te pola namiotowe stały po prostu puste. A ja też na polach namiotowych czuję się bezpiecznie. To jest też dla mnie ważne. Tak jak na dziko śpię, no to musi to być jakieś takie miejsce, żebym się nie musiał martwić, czy tam o jakieś zwierzęta grasujące, niedźwiedzie, wilki i tak dalej. No i też, żeby to nie było gdzieś w miarę blisko ludzi, żeby nie było ruchu. No tak jak tutaj dzisiaj znalazłem, to właśnie przejechałem tamtędy i tak kątem oka zobaczyłem tą polankę, na której teraz siedzę i tak myślę, fajne miejsce, ale jeszcze jest trochę wcześniej. No i zatrzymałem się tam w trakcie drogi jakiś kilometr dalej, popatrzyłem na mapę, okazało się, że już za tym pasmem górskim zjeżdżam z tego pasma górskiego i potem z powrotem będę wyjeżdżał na jakieś kolejne.
ale to już bym nie zdążył dzisiaj zrobić przed zachodem słońca, więc zatrzymałem się tutaj, rozbiłem sobie obóz, pochillowałem trochę, w końcu miałem parę godzin, tak mi się wydaje, że parę godzin, a pewnie minęły max 2, ale właśnie sobie tak zwolniłem trochę tempo. No i to jest, myślę, że bardzo fajne. No i tutaj w tym miejscu właśnie wiem, że tam kawałek, może z pół kilometra dalej jest jakiś budyneczek, bo tu chyba są jakieś wyciągi narciarskie. Pewnie jakiś trail tam jest, ale no odkąd tutaj siedzę, to nie przechodził tędy nikt tutaj. Nie jest to jakaś droga, bo tutaj kawałek stąd jest droga. Nie jest to droga, którą się jeździ na co dzień. Więc no nie ma tutaj ludzi w pobliżu kilku kilometrów. Nie widać też żadnych świateł na górach, więc naprawdę nie ma tutaj nikogo. A przez to, że jest taka otwarta przestrzeń i nie jest jakieś duże zalesienie, to też wiem, że nie powinny tu grasować jakieś tam dziwne zwierzęta. To w ogóle chciałem odpalić ognisko wcześniej, bo jak przyjechałem, to się zaczęły zlatywać różne muszki i inne stworzenia i komary, ale zauważyłem, że one robią tak, że one przylatują, obwąchają, zobaczą co to nowego i potem sobie już lecą i nie ma. Jakiegoś psa słyszę. Oby tu nie przyleciał. Jak może zdążyliście zauważyć, to ja tak do zwierząt to mam bardzo ograniczone zaufanie. No i tak sobie tu teraz ogrzeję się trochę przy ognisku. Zjem sobie jeszcze jednego wifona. Dzięki temu, że chłopaki mi tam wcześniej dali wodę, no to mogę sobie zrobić jeszcze jakieś jedzenie, bo już mi się kończyła. Gdyby nie oni, no to pewnie bym musiał zjechać tu na dół i szukać jakiegoś sklepu w ogóle, żeby wodę dostać. No ale tak się fajnie złożyło, że nie musiałem. Kończę na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, piszcie jak chcecie się coś dowiedzieć, zostawiajcie komentarze. Do zobaczenia.